tym filmie odwiedzimy owiany złą sławą lokalny targ Mexico City, który potocznie nazywany jest targiem czarownic. Porozmawiamy z czarownicami oraz sprawdzimy, jakie rzeczy związane z czarną magią można tutaj kupić. A na końcu poddam się rytuałowi oczyszczania u lokalnej czarownicy. Naszym przewodnikiem po targu będzie Gabriel. Jego rodzina od pokoleń sprzedaje na tym targu, dzięki czemu zna to miejsce jak własną kieszeń. We are standing in front of Sonora Market. Yes. Can you tell me what can we expect inside? Just depending on what you want. If you want someone to fall in love with you, we like to curse someone, we like money, amulets, candles, you just find a different thing over there. You can also buy animals for sacrificing. Yes, it's mostly what is the chicken and goats. Okay. Those are the most that are more for sacrifice. And just depending on what the witch tells you, you can drink the blood, eat the meat, or just throw away the animal at the grave or the cemetery. Oczywiście od razu musiałem zapytać Gabriela o najdziwniejszą rzecz, jaka go spotkała na tym targu. There's a lot of stories, but the most crazy might be I have some travelers that they came from the UK and they normally came for the culinary tour side. But since when we came on this side, they saw that you can curse someone. So they asked me to hire a witch. I hired the witch. They bought a goat and they sacrificed it and they curse a friend of them. Także jak możecie zobaczyć, na razie jesteśmy na tym zwykłym markecie, gdzie można kupić takie zwykłe rzeczy, taco, jakieś mięso, warzywa, owoce, ale oczywiście my idziemy na ten market z czarną magią. Także jestem bardzo ciekawy, co nas tam czeka. Po krótkiej wędrówce moje oko przykuło coś dziwnego, a mianowicie lalki, które wyglądały jak mały Jezus. We saw some dolls over there. Oh yes, we saw some dolls. That's a baby Jesus. Okay. And just depending on what you want, you're supposed to dress that baby Jesus. Like you can dress it like a doctor, so you don't get sick because you're praying for not get sickness. Or you can dress it like a lawyer, so you don't go to jail or get in trouble with law. Yeah. As well, there's one for the student. You just dress it for the student, so you get like good grades on it. Żeby wam trochę bardziej przybliżyć temat. Co roku w święto Matki Bożej Gromiczej Meksykanie ubierają dziesiątko Jezus w przeróżne stroje. Mówiąc przeróżne, mam na myśli serio przeróżne. Każdy w domu ma własną figurkę i na podstawie intencji decyduje, w jaki strój figurkę ubrać. Tutaj możecie zobaczyć figurkę przebraną za piłkarza. I za każdym razem, jak są mistrzostwa świata w piłce nożnej, Meksykanie modlą się do tej figurki o jak najlepsze wyniki swojej drużyny. Because they're made with ceramic, so they break really easily. But as well, you can bring them here. They got a place, and you can repair your doll as well. Here's a place I told you bring them and you fix them. Oh wow. You can as well change the color if you like it. Tutaj możecie zobaczyć miejsce, w którym naprawiane są figurki, ale jak się później okazało, zaraz za rogiem było wejście na część targu, której szukaliśmy. Okej, czyli wchodzimy już na market, już można zobaczyć jakieś stoiska. Tutaj mamy kobietę z wężem i rogami. No. Pytaliśmy się, czy możemy tu nagrywać w ogóle. Gabriel powiedział, że nie będzie dużego problemu, tylko nie możemy nagrywać zwierząt. Ale zobaczcie, co tutaj jest. Zaczynają się naprawdę już ciekawe rzeczy. Co ciekawe, czuję takie kadzidła, nie? Czuć. So we can smell something nice, right? Yes, we can smell a lot of herbs. Okay. And here, well, I'll show you a little bit over here. But mostly it's Palo Santo, Copal, and all that kind of stuff. Okej, jest. Możesz pokazać. Także jak widzieliście, przeszliśmy taką pierwszą alejkę, już mogliśmy zobaczyć ciekawe rzeczy. And what is this? Because I see All this is Palo Santo and Palo Copal. Santo. Also, it's like a Palo Santo, but in a cross. Yes, it's in the cross shape. Because sometimes people use that for the curses. So Okay. you can put the cross on the other side. So it becomes like anti-Christian and all that kind of stuff. So that's why I told you, a lot of herbs that you might see, they're for medical stuff, like they're for teas. You make a tea for cancer, diabetes, high blood pressure, and all that kind of stuff. And other are to make the curse. Poznajcie Ingrid, która wraz z rodziną ma tutaj swoje stoisko. Oczywiście moim pierwszym pytaniem było, do jakiego rodzaju magii sprzedaje ona tutaj swoje produkty. I otrzymałem krótką odpowiedź. Para magia negra. She is also selling the voodoo doll. Yes, it's for love, for cleansing, or for protection, or to curse someone. Just depending on the color, like red is for love, white is for peace, and black is to curse someone. You gotta put your name, the name of the person. As well, if you like to add a picture, you can add a picture, and you can add the lotion that you see behind you. That is just for everything that you need.
And if you want to curse someone, Yes. do you need like some stuff from the person? Like the hair or something like that? Sometimes yes, it just depends how strong or what kind of curse that you want. You can get the hair, nails, and the picture. Basically, the most important thing always in here is a picture of the person and her name, fully name. We have many people that buy a black doll. Sí. Más que nada por lo de la brujería. Ah, Es más comercio. Yeah, you gotta watch how where you say to everyone because you can basically get cursed. Tutaj możecie zobaczyć figurki Santa Muerte, która jest czczona przez niektórych ludzi w Meksyku. Tell Gabriel, we see Santa Muerte here. Yes. Can you tell us a little bit more about it? Well, Santa Muerte, it's a religion by itself. She's supposed to be really powerful and each color means something. Golden is for money, red for love, white for peace, black for bad energies. Just depending on what you want, you get a different color. In order to ask for something, you always gotta give something in exchange. If you ask for money, you gotta give money. If you want love, you get a red candle that they sell inside and just turn on the red candle. Okay. I also read that Santa Muerte is banned from the Catholic Church, Yes. but it's still practiced by people that believe in God, but they also believe in Santa Muerte. Yes. Here we got something that we call syncretism, or by religious syncretism, and it's that you can be Catholic, and as well you can believe in the Holy Dead at the same time. Okay. So you can go to church every Sunday and all that, and you can still do a curse on someone. Synkretyzm religijny to zjawisko polegające na łączeniu różnorodnych elementów z różnych systemów wierzeń, które często pochodzą z odmiennych kontekstów kulturowych i religijnych. Także jak mogliście usłyszeć, możecie być w Meksyku dobrym katolikiem, chodzić do kościoła co niedzielę, ale też możecie czcić Santa Muerte. Co ciekawe, idąc kawałek dalej zobaczyliśmy ludzi, którzy kupowali figurkę diabła. Oczywiście moja ciekawość nie zna granic i od razu zapytałem się ich, po co im to. Yeah, they own a sanctuary of the Holy Dead, so they're coming to buy everything for the sanctuary. Tutaj możecie zobaczyć zdjęcia figurek, które ci ludzie mają już w swoim tak zwanym sanktuarium. Następnie pokazali nam urywki wideo ze swoich rytuałów, na których było widać, jak wycinają sobie na plecach odwrócone krzyże. Aquí donde se le va haciendo las creaciones. Sí, 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 sí. Fuegos rayados y todo. Sí, sí, es lo que me está. Vayan allá. ¿Ahora? Nie wiem co tu dokładnie, bo coś słyszę, tylko coś o czarnej chyba magii, ale widziałam zakrwawione plecy i krzyż jakiś wycięty na plecach, więc zaraz się dowiemy, co to są w ogóle za ludzie, kogo my poznaliśmy tutaj. Oni mają jakąś swoją świątynię i kupują diabły i tam mają same diabły i... To chyba była ta czerwona magia w takim razie, czyli coś z krwi ofiary i to już jest wyższy level i to jest zła magia. Trochę się cykam, ale trzeba być miłym, bo nie chcę, żeby panowie na mnie rzucili urok jakiś zły, więc... Także jak widzicie, tutaj Pan nam pokazuje zdjęcia z jego sanktuarium. Jak tutaj możecie zobaczyć, nade mną są właśnie figurki diabła. Tutaj muszę się zaraz dowiedzieć, o co chodzi, bo te zdjęcia nasz przewodnik właśnie dostaje. What they call rayado. It's like basically cutting like the cross and all that kind of stuff. O, wow. So they do that all that. They do black magic, they with the black angel and all that kind of stuff. Po chwili okazało się, że zostaliśmy zaproszeni na ich rytuał, który ma miejsce w nocy, około 2 godziny drogi od Mexico City. Ale no oni tam się kaleczą, bardzo kaleczą. Pokazywał mi właśnie wideo, jak mają swój rytuał. Także no. What do you think about it? That's something new. That was impressive for me even. It's interesting because they came to buy like all the demons and all that because they said that they do black magic. To you, if you like to go, he was saying that if you want to go today, he can do like a ceremony today at night. But it's up to you guys. That's how I like it. Do you want to do it? We are not going alone on that. Po krótkich namysłach z naszym przewodnikiem doszliśmy do wniosku, że nie będziemy tam jechać, ponieważ nie znamy tych ludzi, a Meksyk, no umówmy się, nie jest najbezpieczniejszym państwem na świecie. Zamiast tego poszliśmy zrobić czytanie z ręki. Bueno, me llamo Violeta, soy santera, me dedico a leer las cartas, la mano, la fotografía, también doy clases, trabajo la santería y también la brujería. Jeśli nigdy nie byliście na czytaniu z ręki, to tu możecie zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. Violeta wzięła na początku moje 2 dłonie, po czym powiedziała, że akurat u mnie tylko z jednej ręki jest w stanie coś przeczytać. Nie będę ukrywał, na początku trochę się stresowałem, ale jak się później okazało, czeka mnie długie życie i 2 dzieci. Ciekawy jestem, czy to się spełni. Po czytaniu z ręki wróciliśmy na moment na stoisko Ingris, aby kupić kilka rzeczy i przy okazji Gabriel pokazał nam jeszcze kilka ciekawych produktów. This is a black salt. This is salt is just to get rid of your neighbors. If you got that neighbor that you don't like,
You just pour this house out the name of the door of the person, and that's it. That person's supposed to be moving away. One is like if you want to dominate your partner and always special person always put your attention, you gotta pour this on the coffee or on the tea of the person, and that people are supposed to be start to drinking it. Teraz idziemy w miejsce, gdzie sprzedawane są zwierzęta. Niestety niektóre z tych zwierząt sprzedawane są również pod ofiary, żeby składać je w ofierze. Tutaj jeszcze możecie zobaczyć, są sprzedawane rogi, różne figurki. Tam mamy też jakiegoś diabła, także ciekawe rzeczy. W tym miejscu nagrywanie jest surowo zabronione, aczkolwiek udało mi się nagrać trochę materiałów z ukryciem. Podsumowując, nie wszystkie zwierzęta tu sprzedawane są, żeby być składane w ofierze, ale niestety i tak większość zwierząt trzymana jest tu w bardzo złych warunkach. Tak jak powiedziałem na wstępie, naszym celem m.in. na tym targu było zrobienie limpi, czyli rytuału oczyszczania. Niestety, jak się okazało, znalezienie szamanki, która nie miałaby nic przeciwko nagrywaniu, było trochę trudniejsze niż zakładaliśmy. Tutaj lepiej niczego nie dotykać. Przez przypadek dotknąłem. Udało się znaleźć panią, która się zgodziła, żebyśmy też mogli nagrywać, bo tutaj ogólnie jak przyjdziecie tutaj i byście chcieli tak robić, zrobić taką limpię, to bez problemu każdy Wam pomoże. Jedyny problem jest z nagrywaniem, no ale my tutaj przyszliśmy głównie po to, żeby Wam pokazać, jak to wygląda, więc no zależało nam, żeby znaleźć kogoś, kto się zgodzi, żeby nagrywać. No jesteśmy też lokalnym przewodnikiem, tak, więc to na pewno pomaga. Dobra, wchodzimy. Dobra, niczego nie dotykaj, bo to jest trochę takie straszne. Co ciekawe, tutaj zrobimy na tym lokalnym targu najpierw, a później... Do I need this? To dla mnie, no? Dobra, ja nie chcę dotykać czegoś. Aha. A więc tak, szamanka kazała mi podczas rytuału w myślach powtarzać moje imię oraz pełną datę urodzin. Nie wiem dokładnie, jakich roślin ona tutaj używała, ale zapach był bardzo intensywny. Na końcu rytuału szamanka kazała mi kilkukrotnie zdeptać rośliny, aby do końca pozbyć się złej energii. No jeszcze parę razy podepczę, żeby wiesz. Po czym zapaliła cygaro i wdmuchiwała we mnie dym. Później zrobiła to samo z Palo Santo. Skończyliśmy. Pani pakuje tutaj. Czekaj, masz jeszcze weź sobie Oskar. Simon. O, jeszcze. Nie chcemy tej złej. Uno mas. Nie zabieramy tej złej energii ze sobą. Tak. Nie no, czuję się nie, żartuję, nic nie czuję, ale ciekawe doświadczenie. Po mnie przyszedł czas na oliwię i rytuał wyglądał w 100% tak samo. I jak się czujesz? Ten strasznie to cygaro, takie inne, to tak mnie pod... Mocno, nie? Mocne zioła takie. Palo Santo to tak, no to już znam ten zapach i ten, ale nie no, tak myślę, że coś tam, ta zła energia wyszła. No ale zadymione jest konkretnie. Ale jest Dobrze. cygaro, to widać, to są zwinięte takie zioła. Także tutaj widzieliście, jak to wygląda na lokalnym targu. Zaraz przeniesiemy się w turystyczne miejsce i pokażemy Wam, jak takie coś wygląda tam, W tak? turystycznym miejscu, czy są jakieś różnice, czy to wygląda podobnie, także zobaczymy. Tak. Wiemy, jak to tu wyglądało, także porównamy. A tutaj macie kostuchy. Z racji, że nie chcę przedłużać tego odcinka, zdecydowałem się, że pokażę Wam Kościół Świętej Śmierci w następnym odcinku. Porozmawiamy również z tutejszym księdzem i tak jak powiedziałem, poddam się jeszcze raz rytuałowi oczyszczania, tylko że w turystycznym miejscu. Także mega zachęcam do subskrypcji tego kanału, żebyś nie przegapił kolejnego odcinka.